Hej, hej, z tej strony Kryptomat. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o grze Faraland. Dobrze, to przejdźmy sobie do White Paper. Więc tak, Faraland Battle of Crystal jest grą, w sumie to będzie grą RPG z zastosowaniem NFT-ków. Na ten moment mamy herosów, nasze postaci i to są nasze NFT-ki, ale o tym zaraz powiem. Może najpierw przejdźmy sobie przez te white paper. Ok, no wstępnie mamy właśnie o tych projektach NFT, że tutaj Faraland chce być pionierem na rynku. Jest na blockchainie Binance Smart Chain. I tutaj są podane takie trzy rzeczy, które ich wyróżniają. Jedną rzeczą jest floor price. Z tego co się orientuję, jest po prostu najniższa cena, za jaką możemy sprzedać naszego bohatera. I tego floor price'a będziemy mogli zwiększać przez jakieś, z tego co widzę, na przykład przez staking tokena FARA chyba, oraz przez jakieś inne aktywności. Wiem, że też można po prostu zainwestować jakieś BNB, żeby zwiększyć ten floor price, ale szczerze mówiąc na ten moment nie widzę w tym większego sensu, bo i tak nasi bohaterowie możemy ich sprzedać za wyższą cenę. Ale może to będzie miało jeszcze jakieś inne zastosowanie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Kolejną rzeczą jest tutaj wzmianka, że nie jesteśmy kolejną platformą NFT, a także będzie tutaj jakaś gra, fascynujący gameplay. Na razie go nie ma, zobaczymy czy będzie taki fascynujący, ja jestem pozytywnie nastawiony. Dobrze, kolejna rzecz to jest to, że Faraland posiada 7 klanów i każdy z tych klanów może uczestniczyć w misjach, ulepszać swoich herosów, ekwipunek, pety, dołączyć do gildii, walczyć z innymi gildiami, z bossami, odbierać nagrody i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie jakieś powiedzmy klasyczne zastosowania klasyczne akcje, które możemy spotkać w różnego rodzaju grach RPG. Z tym wyjątkiem, że tu będziemy mieli też dodatkowo NFT-ki i pewnie będziemy mogli zarabiać tokeny FARA, ale o tym też za chwilę. Dobrze, to przejdźmy sobie, tu jeszcze mamy jakąś ludzi związanych i odpowiedzialnych za grę Faraland, ale może to sobie zostawmy i przejdźmy do roadmapy. Ok, jeżeli chodzi o roadmapę, no to na ten moment mogę powiedzieć, że tak, w maju była wyprzedaż, nazwałbym to może jajek z herosami. Jedno takie jajko, jeden taki duszek, który później zamieniał się w jakiegoś bohatera, kosztował pół BNB i faktycznie trwała taka sprzedaż w maju. Wystartował też marketplace i miała miejsce prywatna wyprzedaż tokena FARA. W czerwcu było przedstawienie tego tokena FARA i IDO. Powiem, że brałem w nim udział, udało mi się trochę kupić tokena FARA. Tak, i będzie można stejkować ten token FARA, aby zwiększyć poziom naszego bohatera. To ma wejść 30 czerwca. Na pewno nagram o tym filmik i na pewno będę stejkował swoje tokeny FARA. No dobrze, ale co w przyszłości? W lipcu, z tego co widzę, ma dojść ekwipunek dla naszych bohaterów. Ma także dojść Gacha Equipment Vendor. Przypuszczam, tam chyba niżej jest trochę jest opisane,
ale tu chodzi o to, że po prostu będzie jakaś maszyna do zdobywania ekwipunku, taka typowa maszyna z kasyna. Przypuszczam, że to będziemy pociągać za wajchę i losować jakiś ekwipunek. Ok, tu mam lekki przeskok i mamy z kolei tutaj już listopad. W listopadzie ma być DAO Platform, ulepszanie ekwipunku i jakieś skillbooki, czyli pewnie będziemy mogli nauczyć naszych bohaterów nowych skilli. Z kolei w grudniu, z tego co tutaj widzę, w końcu będzie jakiś faktyczny gameplay, czyli jakaś turowa arena. Przypuszczam, że to będzie PvP, chociaż no zobaczymy. Chyba nigdzie o tym nie ma wzmianki. Wersja na Androida i iOS-a i jakaś rekrutacja jednostek i mounty. W kolejnej fazie będzie wydanie world mapy, jakaś kustomizacja naszych landów i camping system. Nie wiem, czy jest to dzisiaj opisane, zaraz zobaczymy. I w końcu będą jakieś potwory, czyli przypuszczam, że dopiero gdzieś w tym momencie będzie jakiś PvE. Ok, faza 7, walki gildii, jakieś jeszcze większe walki nacji, czyli bądź tych klanów, czyli po prostu ras. Pet System, czyli tu może być ta współpraca, o której mówiłem w jednym z odcinków z MyDefi Pet. No i faza 8, no to gdzieś tam multi-chain, tak, czyli będzie też ETH i DOT, a nie tylko BSC. Ok, dobra, tu mamy tą pierwszą fazę, w której był możliwy zakup herosów, ale może to wam pokażę z perspektywy interfejsu, a nie z samego white paperu. Więc przejdźmy sobie dalej. Co my tu mamy? No więc tak, mamy tutaj wzmiankę o tokenze Fara, po co on jest i co możemy z nim zrobić. Pierwszą funkcją jest to, że możemy zmienić nazwę herosa, co raczej nie wydaje mi się zbyt ciekawym zastosowaniem, no ale dalej już jest lepiej. Tu w sumie z tego co zrozumiałem z tego akapitu, to będziemy mogli przy pomocy tokenu Fara będziemy mogli przypisać jakiś symbol tokenu do naszego herosa i będziemy to mogli zrobić maksymalnie do 5 herosów. I tutaj jest podany przykład, czyli jak rozumiem, że możemy na przykład BTC bądź pewnie ETH czy jakiś inny token przypisać do jakiegoś bohatera. Nie mam pojęcia, co będzie to nam dawało, ale zobaczymy w przyszłości. Ok, no Fara będzie też używany do upgrade'u ekwipunku do wyższych tierów. Będziemy też to wykorzystywać właśnie do tej maszyny losującej, żeby zdobyć jakiś lepszy ekwipunek. I będziemy też mogli podbijać floor price naszego bohatera. Teraz chyba jest to też możliwe właśnie przy pomocy tokena BNB. No i też będzie miał zastosowanie jako government token, czyli będziemy mogli głosować pewnie nad takimi zmianami w grze. No i kolejną rzeczą ważną jest to, że token Fara będziemy mogli stakeować, tym samym nasz bohater będzie zdobywał doświadczenie. Wiem, że będzie też można stakeować go po prostu w taki sposób, że będziemy zdobywać tokeny Fara. Nie jestem do końca przekonany, czy to będzie tak jakby wszystko w jednym, że będziemy farmić i tokeny Fara i exp dla naszego bohatera, ale dowiemy się o tym 30 czerwca. Ok, kolejna rzecz na naszej roadmapie, no to jest to, że będziemy mogli zdobyć ekwipunek. Tutaj są grając właśnie
chyba gacha, nie wiem do końca co to będzie, szczerze mówiąc, no ale zobaczymy, może to będzie właśnie ta maszyna losująca. Zobaczymy, tu są podane jakieś proporcje, gdzie będziemy mogli, jakie mam prawdopodobieństwo zdobycia jakiejś rangi ekwipunku. Tak, będzie też marketplace na sprzedaż przedmiotów. Będziemy mogli też ubrać nasze przedmioty. Co dalej? Ok, no to przejdźmy może do listopada. No to o czym mówiłem, tak, tu w sumie nie jest to jakoś specjalnie rozpisane. Faza piąta, czyli ten grudzień i może tu będzie coś więcej napisane. Tak, z tego co widzę, to będzie też te walki całe na arenie będą też zwiększały floor price'a o 1%, czyli wydaje mi się, że ten floor price będzie miał dużo większy sens po jakimś czasie, gdzie już naprawdę będziemy trochę w to pogramy, to faktycznie może to będzie miało większy sens. Ok, faza szósta. Tak, czyli tu będzie taki PvE, niestety dopiero w 2022. Tak, że będziemy mogli użyć naszego bohatera, aby zabijać potwory i zdobywać jakieś cenne przedmioty i zasoby. No i kolejną rzeczą jest właśnie otwarcie world mapy, tak, czyli będziemy mogli sobie gdzieś tam pewnie budować jakieś obozy, kierować jakąś armią. No ciekawe. Zobaczymy jak to będzie. No i tu kolejna faza, siódma, czyli Q2 2022 roku. Ale tu też nie ma tak jakby żadnych większych szczegółów, więc zostawmy to. I na dole mamy jeszcze tokenomię. Ale to już zapraszam może właśnie do white papera, żeby sobie zobaczyć jak to wygląda. Dobra, to może ja przejdę teraz do strony, jak to wygląda. Ja mam podłączony swój wallet. Jak widzicie, mam 350 fara tokenów i trochę BNB. Jakbym chciał czasem kupić jakiegoś bohatera. No dobra, więc tak jak widzicie, zostało przywołanych 20 000 bohaterów. Co ciekawe, tak jakby cała pula została wykorzystana. Jeden bohater kosztował pół BNB, więc no raczej nie mało. No i teraz jak to wygląda? Więc tak, na początku można było zakupić jajka, bądź to były po prostu duszki, ale mówmy się, że będę używał słownictwa jajka. No i z tych jajek gdzieś tam wykluł się nam jakiś bohater. Tu też mamy z kolei znowu prawdopodobieństwo, co może się wykluć z takiego jajka. Tak jakby człowiek był rasą, która teoretycznie najczęściej się wykluwała. Później mieliśmy orka. O, tu nie po kolei jest. Później był chyba elf, tak, 20%. Wróżki 4, demony 0,2%, Dragonborn, nie wiem, to są jakieś smoki pewnie, krzyżówki smoków, 1%, no i anioły, chyba była najrzadsza, też w sumie tu widać, że jest po 0,2, ale nie wiem, czy tu nie było błędu z demonami i nie był tu jednak wyższe prawdopodobieństwo. W każdym razie anioły były najrzadszym klanem, najrzadszą rasą. Ok, no i mamy tutaj jakieś krótkie opisy, jakieś skille. Na ten moment nie, te skille to są w sumie tylko nazwy i obrazki, nie ma to żadnego zastosowania, nawet one chyba się nie znajdują w kartach postaci, ale to o tym może zaraz. No dobra, tu mamy roadmapę znowu.
kto wspiera ten projekt. No okej. I tak, teraz na ten moment wszystkie te 20 000 bohaterów zostało przyzwanych, coś tam się z nich wykluło. No i tak jakby nie można na ten moment kupić bohatera od samego jajka, o może tak, jajka już nie można kupić. Można kupić już jakiegoś wyklutego bohatera z marketu wtórnego. Ceny są różne. Zdarza się, że za człowieka można go kupić za mniej niż ta cena wyjściowa, czyli pół BNB za jajko, ale to też nie zawsze się zdarza i zależnie jest od innych czynników, ale jest taka możliwość, że można go kupić taniej. Mamy tu jakieś podstawowe filtry, dużo tego nie ma, szczerze mówiąc, ale jak widzicie oprócz raz są też żywioły, których jest całkiem sporo, ale to może za chwilę też o tym powiem. No dobra, tak wygląda market. Jakbyśmy chcieli sobie coś kupić, to możemy po prostu, tutaj mamy guzik Buy Now i możemy go kupić za tą cenę. Jeżeli na przykład powiedzmy, że może coś nie ma. Ok, ustawmy sobie, że może nie na sprzedaż, tak, czyli ktoś nie wystawił tego na sprzedaż, to możemy złożyć ofertę. Za ile byśmy chcieli kupić takiego bohatera. No dobra. No i co tu jeszcze mamy? Tak, mamy ten stake, który będzie dostępny 30 czerwca. Mamy gacze, czyli gacha machine. No, przypuszczam, że to właśnie będą te maszyny, gdzie będziemy mogli, powiedzmy, wrzucić te tokeny FARA, będziemy ciągnąć za wajchę i losować ekwipunek. Walki nie mamy, mamy też landy, przypuszczam, że właśnie one będą razem z world mapą wejdą. No i mamy zakładkę wallet, w którym możecie zobaczyć moich herosów. Ja mam 2 herosów, akurat mi się trafiły 2 orki, nie najgorzej, ale nie powiedziałbym też, że nie najlepiej. Wiadomo, najlepiej to by było mieć anioła, które one chodzą gdzieś tam. Wydaje mi się, że chyba ponad 20 BNB spokojnie, więc no, jak ktoś miał odrobinę szczęścia, to faktycznie można było kilkaset procent zrobić na tym, na samo wejście, nawet jeszcze nie grając w samą grę. No dobra, i teraz tak, ja sobie wejdę może w jedną z moich postaci. Co my tu mamy? Mamy tu jakieś funkcje odnośnie właśnie odnośnie transferu, możemy tego floor price'a zwiększyć, może później to przetestuję. Mamy tutaj informacje na temat tego, jaki ten floor price aktualnie jest. Tutaj, jeżeli byśmy wystawili naszą postać, to pojawiłaby się cena. Mamy klasę, mamy jakieś miejsce na ekwipunek, jak widzicie, tego jest pełno. Tu są akurat skille, ale mamy tego całkiem sporo. Mamy, ile tutaj mamy? 5, 9 miejsc na ekwipunek, czyli coś, czy to będzie dosyć duży wydatek, żeby ubrać takiego herosa. No i trzeba właśnie pamiętać, że w ekwipunku też będą jakieś rangi, tak? Czy tam jakiś common, uncommon, mythic i tak dalej, więc no tych kombinacji będzie sporo. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, mamy level naszego bohatera. Na ten moment nie wiemy, co ten level będzie nadawał. Mamy typ, czyli żywioł po prostu. Co do żywiołów już jest jakaś informacja, co jest na co mocne i tak dalej, gdzie powinniśmy, na jakie inne żywioł powinny na przykład używać właśnie ten żywioł Ice, ale to może w jakimś następnym filmiku, bo sporo tego jest. Mamy statystyki, tak, jak sobie najedziemy, no to mamy jakieś informacje,
że plus 11 siły jest po prostu od rasy, od elementów mam plus 0 i atrybutów plus 3. Szczerze mówiąc nie orientuję się na ten moment, skąd to tak jakby się wzięło, co to są te elementy, skąd te atrybuty. No jakieś rasa to rozumiem, że po prostu jakaś rasa ma już klasowo przypisane jakieś atrybuty. Chociaż nie wiem, nie jestem pewien, czy, przepraszam, właśnie na przykład siłę przypisaną klasowo i tak dalej. Jeżeli chodzi o te atrybuty, które są dodane, na przykład plus 3 tu mamy, wydaje mi się, że to może mieć też związek z body parts. To też pewnie pojawi się w jakichś kolejnych odcinkach. Będę musiał trochę o tym więcej poczytać. No i tu też takie, widzicie, kolejny raz mamy jakąś taką opcję, że może nam się udać wylosować na przykład jakiegoś, po pierwsze, na przykład fajną rasę naszego bohatera. Później możemy mieć jeszcze szczęście, na przykład jakieś body parts. Możemy mieć na przykład na poziomie epic, są jeszcze wyższe, na przykład legendary, mythic, i co też wpłynie na poziom naszych statystyk. Więc to jest dosyć ciekawe, tych zależności jest naprawdę sporo. Ok, kolejną rzeczą są gdzieś tam oferty i tu historia bohatera, tak? Każda sprzedaż, też tutaj dodam, podnosi floor price o ileś procent, już nie przywołam wam dokładnej liczby, ale jeżeli gdzieś tam będzie taki bohater handlowany i będzie przechodzić z rąk do rąk, to ten floor price będzie niewątpliwie rósł. Ok, no tu mamy drugiego, w sumie wylosowałem podobnie, ork, kobieta, tylko że tu lepsze statystyki, tak, więc tu się trochę lepiej mi trafiło, trochę inny żywioł, bo mamy tu kamień. Obu bohaterów sobie prawdopodobnie zostawię, chociaż się zastanawiam, czy może nie spróbować kupić jeszcze jakiegoś, żeby mieć trzeciego. No zobaczymy. I w sumie to było na tyle na ten moment. Jeszcze tylko od siebie może dodam, że moim zdaniem projekt zapowiada się naprawdę fajnie. Urzekły mnie te grafiki i w ogóle mnogość funkcji, ale trochę się boję, że to może być też tak, że tych funkcji będzie za dużo i na każdym kroku będziemy musieli, nie wiem, albo wydawać BNB na ekwipunek, albo te tokeny Fara na ekwipunek, na pety, na inne rzeczy i tak naprawdę zanim ta gra będzie grywalna, to zainwestujemy już naprawdę duże pieniądze w tą grę, żeby móc w ogóle zagrać. Ale póki co kupuję i obserwuję, co będzie się dalej działo. Mam nadzieję, że się uda tutaj jakoś zbudować ciekawą grę, bo te grafiki, mnogość funkcji naprawdę wygląda bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba. Sam pomysł takiej gry też jak najbardziej mi podchodzi, więc liczę na to, że gdzieś tam za jakiś czas będziemy mogli pograć w Faraland i przy tym też zarobić. Wielkie dzięki, trzymajcie się.